Dzień dobry, rozpoczynamy nowy odcinek i podążam do wykolejonego jachtu. Inaczej powiem, jachtu, który jest położony na burcie na brzegu skał. Zapraszam na odcinek. Panie Mietku, coś pan zrobił. Wynajął pan jacht i co? I leżysz na burcie. Oj, to będzie kosztowało. Trochę ciężko tu chodzić po tym. Tam jest koło sterownicze. Coś zbierają fale, więc już nie będę dalej troszkę czuć ropą. Ahoj! Moi drodzy, jestem w środku. Jak długo to jest nieczynne? Kiedy to się wykoleiło? Nie mam pojęcia. Tu widać jest woda, więc burtę ma uszkodzoną. Mebelki, wszystko teges. Tutaj silnik. No dobra. To żeśmy pooglądali. Dobra, bo mnie jeszcze tu zaleje i co będzie. No to już wam opowiem historię tego jachtu. Bo dowiedziałem się od lokalsa. Ile stawiacie? Jak długo tutaj jest? Już wam odpowiadam. 3 miesiące. A widzieliście, jaki był w środku, nie? 3 miesiące to leży na boku i podobno jest problem z no właśnie z odholowaniem tego, czy jakby podniesieniem. No trudno mi powiedzieć, jak to się odbywa. Jeżeli macie informacje, bardzo was proszę, napiszcie. No bo chodzi o co? No wiadomo, o kasę. Pytałem, kto jest właścicielem tego. Chodzi mi o narodowość. No, że albo Hiszpan, albo Włoch. Pytam jeszcze, no dobra, no ale co się wydarzyło, że wylądował na boku i to jeszcze tak nieszczęśliwie. Zobaczcie, jest z jednej strony tutaj zatoczka, z drugiej, a on centralnie przyfasolił w ten cypel. Dowiedziałem się, że był sztorm tutaj, a w tej zatoczce było zacumowanych około 50 łodzi tutaj na tym obszarze. No i tylko jeden, nie wiem, czy na kotwicy stał, czy był źle zacumowany. No i zerwał się i się wydarzyło to, co się wydarzyło. Więc już macie historię prosto od tubylca. A jak macie jeszcze jakieś, no to jak najbardziej uzupełnijcie. Zdaję furę. Pan sprawdził, czy jest paliwo. Pozakreślał no tam w papierze, czy jest wszystko ok. Teraz mam udać się do portu. No i tam mają zwrócić kaucję w wysokości 20 euro. Tą furą płynąłem. Bardzo szybka jednostka. Bujało, ale powiem wam, tak komfortowo.
Trochę podsumowania tej Formentery. Czy na jeden dzień? Wydaje mi się trochę mało. Można zobaczyć plaże jakieś tam. Fajne plaże, no można zobaczyć, ale żeby tak pobuszować po tej Formenterze, no to jest trochę za mało. Wydaje mi się, że trzeba by było 2 dni, chyba bardziej 3 dni niż 2. Ale, właśnie, jest ale. Ale jest takie, że rozmawiając z człowiekiem, który mi odbierał motorek, też go pytałem, jak cenowo to wygląda w porównaniu do Ibizy. No to właśnie ale jest cenowe, że Formentera jest jeszcze droższa od Ibizy. Jest tam jakby luksusowo, jest drogo, są widoki, no ale może na jeden dzień wystarczy, gdybyście się wybierali. Nie trzeba kupować tych biletów przez jakiegoś pośrednika w hotelu czy coś. Nie, kupcie sobie, przyjedźcie tutaj, zaraz Wam nagram, może trochę z daleka, ale nagram Wam, że tych biur tu jest dosyć dużo, które oferują sprzedaż biletów na promy, łącznie z parkingiem, gdybyście chcieli skorzystać z parkingu, jeżeli macie auto. O właśnie, tu macie naprzeciwko portu kilka tych biur, w których sprzedają bilety, a port i odpłynięcie tych promów, tych szybkich łodzi jest naprzeciwko. Za parking policzyło mnie 21 euro, ale ja kupiłem ten bilet za 15 euro na cały dzień. No więc 6 euro chwycone na tym, czyli opłaca się. Dzień dobry, opuszczam hostel, tak to się nazywało. To jest akurat bar, ale tak samo hostel się nazywał, nosił nazwę. Będziemy zatankować samochód, no i do wypożyczalni jeszcze Wam pokażę. Jest wietrznie, budzi się dzień na Ibizie. Wiem, słabe światło, ale czy ja Wam mówiłem, że ja płaciłem za to 25 euro? Nie znalazłem niczego tańszego. Warunki skromne, ale były codziennie ręczniki wymieniane, było odświeżane, sprzątany hotel, pokój, więc no, myślę, że bardzo dobra cena i dało radę. Zamiast muzyki, imprez, jakichś takich dźwięków, to słyszałem, poczekajcie, o właśnie, pianie koguta rano, więc bardzo fajny klimacik. Zatankowane ponad 40 litrów za 70 euro. Tyle przejeździłem. Tak, furka już zdana. Pan tylko spojrzał, czy jest zatankowany do pełna. No i to tyle. Trochę Wam się przejdę o takimi autami. Jeżdżą na lotnisko. Ja muszę poczekać chwilę, aż pewnie kolejny bus przyjedzie. No, mają tu tyle aut. Tam jeszcze parking różnego sortu za różną kasę, ale powiem Wam, że jak tak patrzyłem, jeżdżąc po wyspie, to najwięcej Fiatów Panda, czyli te najtańsze opcje, jeździły. No i może trochę tam
na wyższym zawieszeniu. Ja powiem Wam, że dobrze zrobiłem, że miałem wyższe zawieszenie, bo ta jedna droga, która tam mnie troszkę przekolegowała, ale przejechałem, było ok. Gdybym miał pandę, wątpię, raczej wątpię. Tu jeszcze mają parking. W zasadzie kto przyjeżdża na Ibizę, ten wypożycza auto. Taka jest prawda. Dojazd tu jest taki, ale wydaje mi się, że to jest całe ich, bo zobaczcie, to jest wszystko w ich kolorze, ten płot wymalowany. Cóż, dziękujemy Ibizie za jej gościnę. Jest naprawdę piękna. Jeżeli ktoś ma zasobniejszy portfel, to jak najbardziej na Ibizę warto pojechać. Ja to zrobiłem najoszczędniej, jak się dało w moim przypadku, za wyjątkiem samochodu. Wchodzimy na lotnisko, dziękujemy Ibizie, pozdrawiamy ją. 22 stopnie, końcem października, tak nas żegna. Dobra, ogarniamy się na lotnisku. Czasami jak nie wiecie, gdzie jest odprawa lub też gdzie jest kontrola bezpieczeństwa, to ja tak robię, że podążam za tłumem. Nie? Ja jestem pierwszy raz tutaj na tym lotnisku. Na początek opóźnienia. No właśnie, UK this way. Ok, my do UK nie lecimy. Lecimy do Pizy. Jeszcze chcę Wam Pizę pokazać, ale mamy opóźnienia 20 minut. Bardzo sprawnie kontrola bezpieczeństwa przeszła. Oczywiście mój bagaż musiał być dodatkowo sprawdzany, pewnie przez powerbanka, ale mają to tu bardzo unowocześnione, powiem tak.